Cześć! Witajcie na moim rodzinnym ogródku działkowym. Jak widać, sezon już się rozpoczął. Widać to po mojej łące, która zrobiła się już praktycznie żółto-zielona. Dzisiaj opowiem o pewnej roślince, którą posadziłem na tej rabatce tuż przed wejściem do mojej szklarni. Z dalszej odległości trudno ją dostrzec, ale gdy przyjrzymy się bliżej, okaże się, że jest to roślina niesamowicie inwazyjna. Zobaczcie, jest tutaj. Te suche patyczki to pozostałości po zeszłym sezonie. No i jak? Domyślacie się, jaka to roślina? Już wam mówię. Jest to bardzo mocno przereklamowana malino truskawka. Rozprzestrzenia się praktycznie jak pesz. Zobaczcie, ja ją posadziłem tam gdzieś po środku, a teraz wychodzi już sobie tutaj pomiędzy kostkami. Część już wykopałem, no ale naprawdę jest to roślina, której nie polecam. Jest inwazyjna, podobnie jak pesz, czy też powój polny, no i praktycznie zagłusza inne rośliny, które tutaj mam. A mam tutaj porzeczkę, tutaj jakiś czosnek sobie wyrósł. Tutaj w zeszłym roku posadziłem melisę, która właśnie teraz odrasta. Odrasta sobie również lubczyk, który również posadziłem w zeszłym sezonie. No i szczypiorek, który zaraz zetnę. No ale przechodzimy do malino truskawki. Spójrzcie, to są zeszłoroczne patyczki, które posiadają takie mikrokolce. One czepiają się wszystkiego, no i chcąc sobie tutaj wyplewić, jestem narażony na zadrapania. Nie polecam więc sadzić malino truskawki wśród innych roślin. Fenomen tej krzewinki polega jednak na tym, że jest ona dosyć popularna na portalach aukcyjnych. Właściwie każda osoba chce ją mieć, traktując tą roślinę jako, nie wiem, ciekawostkę, a tak naprawdę można malino truskawkę nazwać fejkiem, ponieważ naprawdę nie ma ona ani walorów smakowych. Jej owoce sporadycznie prezentują się jak na tym zdjęciu. Zazwyczaj są one jednak małe, no i generalnie jest ich bardzo mało. Malino truskawka fajnie prezentuje się w okresie kwitnienia, kiedy jest bardzo dużo takich białych kwiatuszków i teoretycznie z takiego kwiatuszka miałby wykształcić się owoc. Jednak jest to tylko teoria, bo praktyka jest zupełnie inna. I tych owoców jest jak na lekarstwo. Sama krzewinka malino truskawki prezentuje się w trakcie wzrostu bardzo atrakcyjnie, jednak ma wadę, o której już wcześniej wspomniałem, jest ona taka czepna. No a pod ziemią dzieją się cuda. Dlatego ja wczesną wiosną staram się wykopywać właśnie takie sadzonki, dzielę się nimi z innymi. Naprawdę roślina jest bardzo popularna. No i z takiej sadzonki około 20 cm na 20 cm potrafi wyrosnąć w ciągu jednego sezonu spora krzewinka. Teraz troszkę ją tutaj oczyszczę, żeby nie było jakichś chwastów. Chociaż to nie ma znaczenia, ponieważ malino truskawka wszystko zagłuszy. No i tak zapytam Was retorycznie, no bo na osiedlowym bazarku zapewne spotkaliście owoce maliny, truskawki, a czy spotkaliście kiedyś owoce malino truskawki? Jest z tym kłopot. No właśnie, ponieważ to jest roślina fake. Ma tam kilka owoców, które wcale nie są dobre, które są takie bez smaku. One, aby
były słodkie, muszą bardzo mocno dojrzeć. Jednak nim dojrzeją, to praktycznie się zepsują, zgniją po prostu na tym krzewie. No i taka z tym jest zabawa. Lgną do niej pszczółki, to plus. No i chyba najlepiej posadzić tą krzewinkę malinotruskawki w donicy. Wtedy nie będzie zagłuszać innych roślin, nie będzie się pod ziemią rozprzestrzeniać. A w razie gdy nie przypadnie nam do gustu, wtedy łatwiej ją usunąć. Tak, ja sobie ją tutaj zapakuję do worka, no i powędruje ona do innego właściciela, a ja będę miał miejsce na coś innego, bardziej przyjaznego. Mam taki fajny sposób na zabezpieczenie sadzonek do transportu. Po prostu robię takie namiociki, takie wigwaniki z patyków. One są sztywne, no i sadzonka jest wtedy bardzo bezpieczna, no i można nią nawet rzucać. No tak, a jeśli już polubimy tą krzewinkę naszej malinotruskawki, no to musimy o nią jakoś zadbać. Pielęgnacja polega jedynie na odcinaniu tych suchych, czepnych patyczków wiosną, wczesną wiosną. A tak nie musimy nic robić. Roślina radzi sobie w każdych warunkach. Może rosnąć w pełnym słońcu, w półcieniu, nawet poradzi sobie w cieniu. No i jeszcze raz Wam powiem, nie ma ona nic wspólnego ani z maliną, ani z truskawką. Nie może się ona równać do tych pysznych owoców. Kojarzycie może takie owoce tak zwanej fałszywej poziomki? To są takie czerwone, dosyć duże owoce przypominające poziomkę, no i one są kompletnie bez smaku. No to powiem Wam, że ta malinotruskawka właściwie smakuje identycznie. Ma ona taką watowatą konsystencję i mdły pozbawiony smaku miąższ. Podsumowując, owocami malinotruskawki ani się nie najecie, ani nie pocieszycie kubków smakowych, po prostu jest to taka ciekawostka ogrodowa. Szczerze powiedziawszy, o wiele więcej walorów smakowych ma ten oto szczypiorek, który teraz sobie zetnę i będę dozował przez cały tydzień do śniadań, obiadków, a nawet kolacji. No i takie właśnie rośliny warto mieć w swoim ogródku. Trzymajcie się, cześć!